Dzień dobry wieczór. Jesteśmy w takim malowniczym miejscu przy śmietniku, ale nie tylko, bo również przy motocyklach, prawda? I przy takim wspaniałym, prawda, hotelu, ale był bardzo przyjemny, a my tymczasem udajemy się na trasę turystyczno-krajoznawczą w kierunku przepięknych greckich gór. I będą one przepiękne, ponieważ są greckie. Są górami. I ponieważ są górami i najważniejsze, nie są morzem. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby być Czasem jak najdalej od morza, wtedy jest lepiej i nie tak mokro, nie wilgotno. To wszystko, co złe, idzie od morza, słuchajcie. No ale dobra, żarty żartami. Prawda jest taka, że jedziemy w okolice Meteora dzisiaj i potem kawałek góry dalej i to już będzie najbardziej południowy wschód w Grecji. Południowy wschód, południowy kraniec Grecji, który odwiedzamy i potem już powolutku będziemy przez Albanię i jakieś inne tam Macedonię, czy co tam jest po drodze, zmierzać w górę w kierunku domu niestety, bo zostało nam już chyba tylko 15 dni. 15 dni! Taki krótki wyjazd. Kto to widział? Dobra, zatem jedziemy. Odpalić nowego wulkana, stare były dobre, ale żeby nowego odpalić, wystarczy górkę mieć. Bez górki można też, ale nie wiem jak, nie mam uczuł. Trzeba też pamiętać, że te nowe z zerowym przebiegiem nie palą lekko. Zresztą Harley'e też nie. No ale jakoś się udało, oba jadą, więc gonimy w stronę Meteory. Ale wcześniej przyjedziemy koło bardzo znanej góry. Ale o tym za chwileczkę. 1, 2, 3, 4, 1, 2. A tymczasem pogoda nam dopisuje, mamy przepiękny dzień, okolice 32 stopni, rewelacyjnie i do tego piękne skałki. Ale co jest najważniejsze dzisiaj, wjeżdżamy coraz wyżej w góry. Nie będzie offroada, chyba że A jednak offroad był. No ja rozumiem teraz 8,5 godziny jazdy. No tak to miałem wątpliwości, skąd się to bierze. Ale nie mam. Na szczęście sekcja offowa nie trwała długo i już jesteśmy z powrotem na asfalcie. Może i nie najlepszym, ale jednak. A tymczasem krótka przerwa na fotę przy tej jakże pięknej chacie i za chwilę będziemy kontynuować. Tylko puszczę jeszcze drona. Wiecie jak jest. But these tired eyes awaken to mountains carved in gold. Every bend, a brand new story told. Endless ribbon road, keep rolling, rolling. Piękny dzień, piękna droga, pięknie nam to wszystko szło. Nie wiedzieliśmy jednak, że wkrótce nam się ten plan trochę rozsypie. lecisz robię bez kasy. Z kasą Jest. się nie liczy. Nie chce mi się go ściągać.
A jednak ściągnąłem. No czego się nie robi dla zdjęć. No ale nie marnujmy więcej czasu. Na motocykl i w drogę. A, jeszcze tylko odpalić nowego wulkana. Elektryczny fałem! Na całe szczęście jesteśmy w górach, a nie nad morzem. Lewo czy prosto? Stop. No i właśnie, tak w temacie rozsypujących się planów, tudzież rozsypujących się gór, napotkaliśmy taką oto przeszkodę. Ta sytuacja, jakich we Włoszech było wiele, więc nie wiadomo. Teoretycznie tu jest drugi szlaban, tam jest samochód. Co myślisz, że ten samochód tam został na amen? No i w tym momencie rozważaliśmy najróżniejsze opcje. Może tak ominąć te zapory, ktoś to obserwuje, przejezdna ta droga? No nie wiadomo, no generalnie chodziło o to, że mieliśmy zamiar objechać to jezioro, co widzicie na mapie, a potem jechać na południe. Ale ponieważ przed chwilą mijał nas motocyklista, który pokazywał nam, żeby zawracać, więc stwierdziliśmy, chyba jednak zawrócimy, bo może dalej też jest kwas. A gór przed nami jeszcze trochę będzie. No i pojechali. Na szczęście nie za daleko, bo spotkaliśmy się wszyscy na CPN-ie w następnej miejscowości, która to była naprawdę przepiękna. Bardzo ładna ta Grecja. Naprawdę muszę powiedzieć, że podoba mi się ten kraj. Taki zrelaksowany. Ale dość już pierdzielenia w wykonaniu podstarzałego wujka. Jedziemy dalej. Naszym celem, moi drodzy parafianie, jest ta góra tam przed nami. Tam daleko na horyzoncie. Nie tu. O, tu. Tak, ta. A wiecie, co to za góra? Za chwilę się dowiecie. I oto góra Olimp. A oto Ptaszek, a oto Kalosz. Sędzia prawa. Się minął Kalosza, a było tak blisko. No więc właśnie, ta góra tam w oddali to jest góra Olimp. I zamierzamy przejechać w miarę blisko niej, najbliżej jak się tylko da, co nie jest wcale proste, bo przy samej górze nie ma żadnych dróg, przynajmniej normalnych. Tam jest kikutek, a tam są kikutki. No i właśnie, jesteśmy najbliżej jak się tylko da. Bliżej już niestety nie będzie. No ale spójrzmy, jak ten sławetny Olimp wygląda. To ta z tymi chmurkami tam. No chyba, że się mylę, ale raczej nie. Uwaga, proszę bardzo, oto Paweł, droga na Ostrołękę. To mój motor, to jest Łukasz, a to jest siedziba niby tego tam Zeusa. Ale ja nie wierzę, że on tam siedzi. I uwaga, w tym celu robię operację sprawdzenia, które jest wyższe. Są dwa kikutki, to tu będzie wyżej. Ten i ten z chmurką. No.
I co? Siedzi? Nie siedzi. Chuja tam siedzi. Zenek, złaź stamtąd. Dobra. To był Wolim. A teraz jedziemy dalej. No i patrzcie, kolejne ujęcie życia. Pytanie, czy tym razem również wjedzie tu jakiś samochód w kadr. Uwaga! No nie wierzę, nikt nie wjechał, nie było auta? Jak to? Cud jakiś. Ale w międzyczasie doszliśmy do wniosku, że pora na jakiś lunch. A tam... We've met new friend here from Croatia on Africa Twin. Yeah, you will be famous now. Yeah, of course. Yes. Let's put it on the bike. A potem razem z nowym kolegą przeszliśmy do jadłodajni i dyskusjom nie było końca. In Cappadocia? Byliśmy. Yep. It's the same. Yep. Ale tu już to pływały te łódki z muzą. Impreza tam była, i tam twoja. Yeah, yeah. Czy jest na tej tablicy? Ja naklejałem. A ty też naklejał. Zobacz. A co mi jeszcze nie mówiłeś? Might be. But you need to take it apart and check if it's not rusty. Change in a 60,000 kilometers. Yeah. Oh, that's 1250. Nice bike. No problem at all. Only that problems what they have, same like a KTM. Yeah. Same thing. Ten to ma szeroko. Ale, no właśnie, zobacz jak ma wsunięte te piętki, widziałeś? No właśnie, jak to zwykle bywa, dyskusje zeszły na KTM kontra BMW i tego typu pierdoły. Dobre towarzystwo nie jest złe, zwłaszcza kiedy da się mówić mieszanym polsko-angielskim, a wszyscy cię rozumieją. Ale teraz już rura, prosto na meteorę. The moon's a memory of light. When the sun drops out of sight, it reflects off the past like it wants to stay. When the day goes away, the stars become our history books. The night sky, our story's second look. Who knows Hopsaj sobie tam dalej. this will go? Tu macie węża? O, żółwia macie. No jak zapierdalę, bo No poleci, tamten też tak pięk. This will go. Jest pan na filmie. A skoro o filmie mowa, to kontynuujemy jazdę i jego nagrywanie. Stars are mysterious and strange. A my powolutku jesteśmy coraz bliżej meteory. I krajobrazy tu robią się naprawdę fest. If my thoughts look like Nie zgubiliśmy się tu. Chcieliśmy wjechać na punkt widokowy, ale niewiele było widać. Tylko tyle w sumie. Ale no, z drugiej strony ładnie jest. what we've always been looking for. Lepiej wypyka? Who knows how far this will go? Who knows how far this will go? But through the haze
A te formacje skalne tam, to jest dokładnie to, co myślicie. To już meteora. Zostało nam dosłownie parę kilometrów, ostatnia długa prosta i wjeżdżamy gdzieś tu w górki. No i jasne, oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili obowiązkowego stopa na fotę. Na fotę i malutkie dronowanie. A teraz szybka recenzja DJI Neo. Rewelacyjny dron dla motocyklistów do takiego szybkiego puszczania i pokazywania widoku. Nie wyobrażam sobie rozkładania normalnego drona, podłączenia pilota i takiej zabawy co chwilę. Natomiast taki autonomiczny dron jak Neo albo Neo 2, miód z malinkami. Fenomenalnie się to sprawdzało na takim wyjeździe. Zresztą sami zobaczcie, ile fenomenalnych ujęć można zrobić na szybko, na krótkim postoju. No dobra, to była akurat kamera Sony, ale za chwileczkę będą ujęcia z drona. O właśnie. A to, że jakość obrazu nie jest aż tak dobra jak z innych dużych dronów? No nie jest, ale czy to aż tak przeszkadza? Nie wydaje mi się. To samo zresztą dotyczy obrazu z tego camcordera Panasonica, który mam. No co by mi tak zoomowało i pokazało dobrze ten obraz? A że jakość trochę gorsza? Nie przeszkadza. Zobaczcie zresztą, tyle widać z GoPro. Tyle byśmy zobaczyli bez tych innych wynalazków. No nic, spadamy dalej. Piękne miejsce, ale przecież nie ostatnie. No tak, bo dosłownie za parę metrów było kolejne. Tylko ci turyści wszędzie. Ci na motorach to nic, ale gołoklaciarze są zdecydowanie gorsi. Piękne miejsce, na pewno fajnie byłoby tu przyjechać, mając trochę więcej czasu na zwiedzanie tych punktów. Nie tylko oglądanie ich z dystansu. A tam byliśmy. Przed chwilą. Natomiast co do zwiedzania i tego czasu, nam go troszkę brakowało, bo mieliśmy jeszcze dużo miejsc do odwiedzenia, aczkolwiek nie to było główną przyczyną, czemu w ogóle niczego nie zwiedziliśmy. A więc dla przypomnienia, Paweł ma lęk wysokości, a lęku tego nabawił się, będąc za dzieciaka właśnie tutaj. Powiedział, że on pierdzieli, on tu nigdzie nie włazi, bo tu można umrzeć. No, a że umrzeć przecież nie chcemy, to zostawiliśmy sobie zwiedzanie na inny raz. Teraz za to pojeździmy motocyklami i pooglądamy z dystansu. Oczywiście czasem z dobrym zbliżeniem.
A, na tamtej drodze byliśmy. A tam zobacz, na mniejszej górce taki malutki pikusi jest tam pik i jak to wygląda. A jakbyś miał od dołu, tam samochód widać, od dołu na niego wejść. To powodzenia życzę. A, no bo my jest stąd widzimy. Pikusi. Tam się gdzieś spina od dołu. Ale nie. Kurde, mojego też prawie. Nie wiadomo, Ujęcie. selfik. Paróweczka hrabiego Barego Kenta. I proszę bardzo, Sun gleams on the mountain top. Sky cracks open, spills. No ładnie, ładnie, co? Przyznacie, piękne miejsce. Niezbyt rozległe, ale rewelacyjne. Na pewno warto przyjechać, na pewno warto by było mieć więcej czasu. No ale nic, jedziemy w kolejne piękne miejsce, a tu może jeszcze kiedyś wrócimy. Whispers in the pines. Feel it in my bones. Yeah, nature speaks lines. A teraz już wyjeżdżamy z Meteory i gonimy dalej na południe. A dlaczego tam? Bo po pierwsze są tam wysokie góry, a po drugie mamy tam zabukowany nocleg. Ma to sens? Chyba ma, to jedziemy! Eclipse. World's pulse pounds loud. Every root screams, every leaf sighs, McGinn! every rock dziękuję. Stawy żyć. whispers in the pines. Yeah, whispers in the pines. A wspominałem już o wysokich górach? A więc tak, są tam gdzieś przed nami. I właśnie tam gdzieś będziemy się wspinać. Znaczy motocyklami oczywiście. McGinn! Chyba w prawo. Czy w lewo? Bingo! Crickets wail, stars collide. Earth's raw face, no place to hide. Her hands hold scars. A tu w tym miejscu zaczęła się bardzo ciekawa droga. Z początku niewinna, ale z czasem zrobiło się interesująco. Droga się wspinała do góry, robiła się coraz węższa, coraz bardziej dziurawa. No i takie tam oczywiste sprawy. Plus do tego słońce chyliło się coraz bardziej ku zachodowi, co, szczerze mówiąc, momentami mogło wywoływać pewien niepokój. Znaczy, no nie teraz jeszcze. Na razie wszystko wyglądało przepięknie i zupełnie na luzie. I left the sirens sleeping in the street. Left the weight of stone beneath my feet. The sky feels wider than it used to be. Like it finally made some room for me. I took one breath. A przy okazji robiło się poważnie wysoko i do tego coraz chłodniej. Back again. No concrete, Widoki natomiast były raczej imponujące. neon pulling. To przez chwilę wydawało się spoko, wioska, cywilizacja, jest dobrze. Ale zobaczcie, jakie były tutaj dróżki wąskie w tej wiosce i jak strome. Morning breaks without a screen or sound. No deadlines chasing me around.
Jak ci ludzie tu jeżdżą tymi osobówkami, to ja nie wiem. Ale wszędzie się mieszczą i większość tych samochodów nawet nie jest obdrapana. Dziwne. Concrete fields beneath my skin. No city noise closing in. Every step feels light and sure. Concrete fields no more, no more. A kiedy przez chwilę wydawało nam się, o, już jesteśmy po drugiej stronie góry, to jednak za chwilę okazywało się, że to wcale nieprawda. Place where roots can touch the rain, where nothing's owned and nothing's changed. A, zimno, zimno. Let the tide A pamiętacie, wcześniej mówiłem, że ta droga wywoływała pewien niepokój. Głównie chodziło o ten fragment, dość, że tak powiem, wątpliwy. Zaraz zobaczycie. No concrete fields in front of me. Just dirt, just sky, just honesty. I'm not lost, I'm finally sure. Spadł tylko mały fragment. Fields no more, no more. Pewnie były dwa pasy. No tak, zrobiło się naprawdę wysoko, naprawdę zimno, prawie sam piach, droga pozapadana, przed nami jeszcze sporo kilometrów, a robi się ciemno. Na szczęście jednak za chwilę dotarliśmy do cywilizacji i do drogi głównej. Nie było tak źle. No more. A tu dogoniliśmy nawet jakichś lokalsów na Transalpie i okazało się, że jestem szybszy. Któż by się spodziewał? Ale cruisery też dawały radę. O, dobrze, nie. O, wyspa. Słońce zachodziło, jak widzicie, w dość szybkim tempie. Na szczęście jednak do kwatery, którą sobie zabukowaliśmy, było już niedaleko, ze 20 km. I zleciało to szybciej niż myśleliśmy. Może dzięki wyścigom z Transalpem. Kto wie? Ale trzeba przyznać, że widoki na to jezioro o zachodzie słońca były raczej z tych piękniejszych. A teraz już dojeżdżamy do kwatery i to by było tyle na dzisiaj. No nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze coś zostało przed nami. Trzeba będzie tylko wnieść wszystko po tych cholernych schodach. Trochę upierdliwe, ale cóż, takie jest życie. Uciążliwe. Taka sytuacja. Tu jest pokój. Taki mamy sobie pokoik z kominkiem, prawda? Jak zwykle fuck up z łóżkami. Bo było napisane 3, a jest jedno duże i malutkie. Tu jest niby drugie, ale pakać to. Ale za to jest tak, zobaczcie na to. Grubo. Po prostu grubo. Może być, nie? Solidne, porządne 3+. Piękne miejsce. Do tego pani gospodyni serwowała tutaj własną nalewkę. Nie była najtańsza, ale była mega smaczna i wkręciła nam fenomenalnie dobry nastrój na wieczór. Pięknie tu. Myślę, że mógłbym tu żyć i zostać Grekiem. Albo właściwie prędzej udawać Greka. Tak, to bym mógł. Teraz możemy dokonać, prawda, z gwizdem. I tą przepiękną pieśnią pożegnam Was na dzień dzisiejszy. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. A
jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapki w górę, komentarz, to bardzo pomaga w walce z cholernym algorytmem. Tak jest, z nim. Nara!